IKEA od lat pokazuje, że nawet niewielką kuchnię da się urządzić w sposób funkcjonalny i przemyślany. W ich ofercie znajdziemy mnóstwo praktycznych rozwiązań, które pomagają zyskać dodatkowe miejsce do pracy, przechowywania i organizacji bez kosztownego remontu. Jednym z takich rozwiązań są wyspy kuchenne, mobilne barki i wózki na kółkach, które można łatwo dopasować do własnych potrzeb i przestrzeni. To meble, które nie są na stałe przypisane do jednego miejsca i właśnie dlatego są tak uniwersalne. W tym odcinku pokażę Wam, jak wyglądają wyspy kuchenne, barki i wózki z IKEA, od większych modeli, które mogą pełnić rolę centralnego punktu kuchni, po mniejsze, mobilne pomocniki idealne do niewielkich wnętrz. Jeśli szukacie pomysłów na lepszą organizację kuchni, dodatkowy blat roboczy albo funkcjonalny mebel, który można łatwo przestawiać, ten film jest dla Was. Zapraszam na odcinek. Ta wyspa kuchenna to klasyczna propozycja z IKEA z jasnym dębowym blatem i półkami, które dają sporo miejsca zarówno do przygotowywania posiłków, jak i przechowywania garnków i misek. Blat jest ergonomiczny, a konstrukcja stabilna, świetna do większych kuchni, w których chcemy mieć dodatkowy blat roboczy. Dzięki neutralnemu kolorowi wpisze się w różne aranżacje wnętrz. Wyspa kosztuje 1600 zł, a jej wymiary to 126 na 77 cm. Wysoka jest na 90 cm. Została wykonana z płyty wiórowej, płyty pilśniowej, a niektóre elementy z litego drewna. Blat pokryty grubym fornirem dębowym, wytrzymałym i naturalnym materiałem, którego powierzchnię można szlifować i wykończyć w razie potrzeby. Ten model to bardziej rozbudowana wyspa. Ma solidny blat roboczy i dwie duże półki pod spodem, dzięki czemu możesz trzymać tam przyprawy, naczynia, dekoracje, wszystko, czego potrzebujesz w kuchni. Jej większy rozmiar sprawia, że działa jak centralny element kuchni otwartej, przy którym można gotować i rozmawiać. To idealna opcja, jeśli chcesz, żeby wyspa była nie tylko praktyczna, ale i częścią codziennego życia w kuchni, no bo oczywiście można przy niej przysiąść. Wyspa kosztuje 2500 zł, jej wymiary to 126 cm na 79 cm, a wysokość to 90 cm, czyli jest to taka standardowa wysokość jak dla kuchennego blatu. Blat również został pokryty grubym fornirem dębowym, a niektóre elementy wyspy są wykonane z litego drewna bukowego. A to barek kuchenny za 600 zł. Sprawdzi się jako kuchenny pomocnik z 3 poziomami i szufladami. Ma naturalne drewniane wykończenie, które pasuje zarówno do klasycznych, jak i nowoczesnych kuchni. Szuflady pomagają schować drobne akcesoria kuchenne, a półki dają przestrzeń do ekspozycji ulubionych naczyń lub przypraw. Dzięki kółkom możesz go łatwo przemienić w mobilny serwis, przesunąć bliżej kuchenki lub stołu. Nieraz widywałam na YouTubie takie pomysły, w których ten barek był wykorzystywany jako miejsce na ekspres do kawy. Wymiary to 100 na 43 cm, a wysoki jest na 90 cm. Wykonany z litego drewna brzozowego. A to klasyczny drewniany wózek kuchenny z półkami i bukowym blatem. Solidna, naturalna opcja, która pasuje do kuchni urządzonej w stylu skandynawskim lub rustykalnym. Jego konstrukcja jest stabilna, a półki dają sporo miejsca do przechowywania talerzy czy naczyń. Ten mały barek kuchenny kosztuje 350 zł, a jego wymiary to 58 na 50 cm. Wysoki jest na 85 cm, więc jak widzicie jest o 5 cm niższy niż taka klasyczna wysokość blatu roboczego. A
To zdecydowanie bardziej profesjonalny pomocnik z metalowymi półkami i solidnym blatem. Świetny, jeśli zależy Ci na mobilnym elemencie, który wygląda jak część zabudowy kuchennej. Jego stalowa konstrukcja jest trwała i łatwa do czyszczenia, a 3 półki dają dużo miejsca do przechowywania naczyń czy akcesoriów. Barek kosztuje 700 zł, a jego wymiary to 60 na 40 na 90 cm wysokości. Barek ten został wykonany ze stali nierdzewnej, więc jest bardzo odporny. Jeśli w niewielkim mieszkaniu bardzo potrzebujemy dodatkowego blatu roboczego, może sprawdzić nam się stół z opuszczanym blatem. To jedno z najbardziej funkcjonalnych rozwiązań do małych kuchni z oferty IKEA. Dzięki składanym skrzydłom można łatwo dopasować jego wielkość do aktualnych potrzeb. Od wąskiego stolika na co dzień po pełnowymiarowy stół do spotkań. Dodatkowym atutem są wbudowane szuflady, które dają praktyczne miejsce do przechowywania sztuczców, obrusów czy kuchennych drobiazgów. To świetna opcja dla osób, które chcą zyskać funkcjonalny mebel bez zajmowania stałej, dużej przestrzeni, jaką zazwyczaj zajmuje stół. Stół w białym kolorze kosztuje 1000 zł, a w kolorze brzozowym 1200. Gdy jest złożony, zajmuje zaledwie 33 cm szerokości. Wysoki jest na 74 cm. Natomiast po rozłożeniu zyskujemy blat, który ma aż 152 cm. To naprawdę sporo. Ten mebel to bardzo sprytne połączenie stołu, wózka i mebla do przechowywania. Na pierwszy rzut oka wygląda jak klasyczny stół z naturalnego drewna, ale jego największą zaletą jest możliwość składania blatu i ukrycia dodatkowej funkcjonalności wewnątrz. Po rozłożeniu może pełnić rolę stołu do jedzenia, miejsca do pracy albo dodatkowego blatu roboczego w kuchni. Z kolei gdy blat jest złożony, mebel zajmuje znacznie mniej miejsca i sprawdzi się nawet w niewielkich przestrzeniach. W środku znajduje się praktyczny schowek, który można wykorzystać na akcesoria kuchenne, obrusy, serwetki albo rzeczy, które chcemy mieć pod ręką, niekoniecznie na widoku. Dzięki kółkom jest mobilny, można go łatwo przestawić w zależności od potrzeb, na przykład z kuchni do jadalni lub salonu. To bardzo dobre rozwiązanie do małych mieszkań, gdzie jeden mebel musi pełnić kilka funkcji jednocześnie. Warto też zwrócić uwagę na jego wymiary, bowiem jeden blat jest wyżej, drugi niżej, dzięki czemu ten górny blat może z powodzeniem pełnić rolę blatu roboczego, bo wysoki jest na 91 cm. Stół ten kosztuje 1000 zł i wykonany jest zarówno z płyty pilśniowej, jak i litej sosny. A to jeden z najbardziej uniwersalnych wózków IKEA. Jego kompaktowy rozmiar i otwarte półki sprawiają, że świetnie sprawdza się jako miejsce do przechowywania przeróżnych sprzętów kuchennych. Kółka umożliwiają szybkie przestawienie go w zależności od potrzeb. Został wykonany ze stali, a jego wymiary to 50 na 30 cm, natomiast wysoki jest na 83 cm. Kosztuje 130 zł i dostępny jest w 4 kolorach: beżowym, białym, czarnym i jasnozielonym. A to kultowy już wózek IKEA, który można wykorzystać niemal wszędzie. W kuchni jako pomocnik z 3 półkami, w jadalni do napojów albo nawet w salonie jako mobilny stolik. Jego metalowa konstrukcja jest solidna i łatwa do utrzymania w czystości, a minimalistyczny design świetnie komponuje się z innymi meblami. To idealny produkt, jeśli chcesz mieć dodatkowe miejsce do przechowywania bez stałej zabudowy. Wózek dostępny jest w 2 rozmiarach.
wymiarach. Ten większy normalnie kosztuje 200 zł, ale teraz jego cena została obniżona do 150 zł. Dostępny jest w 3 kolorach: białym, czarnym i szaro-niebieskim i wysoki jest na 77 cm. Wymiary podstawy to 35 na 45 cm. No i możemy kupić też mniejszy wózek za 140 zł w kolorze czarnym i białym. Jego wymiary to 61 cm wysokości, a wymiary podstawy 28 na 38 cm. Do tychże wózków możemy dokupić pokrywkę, która daje nam dodatkowy blat roboczy na tej najwyższej półce. No i ta do większego wózka kosztuje 50 zł, a do mniejszego wózka 30 zł. A to wózek o prostym profilu z 3 półkami i naturalnym wykończeniem. Idealny do przechowywania naczyń albo blisko płyty grzewczej podczas gotowania też może się przydać. Kółka zapewniają mobilność, a solidna konstrukcja przydaje się przy przenoszeniu rzeczy między kuchnią, jadalnią i salonem. Wózek został wykonany z litej sosny i kosztuje 250 zł. Jest wysoki na 82 cm, a wymiary podstawy to 38 na 38 cm. Fajne w nim jest to, że każda półka ma wysokie brzegi, dzięki czemu nie spadną z tych półek naczynia, które będą przewożone na przykład z kuchni do jadalni i z powrotem. W IKEA możemy też kupić taki uniwersalny wózek kuchenny, który właściwie wygląda jak barek. Wykonany został z drewna brzozowego i kosztuje 650 zł. Niestety nie udało mi się go znaleźć w sklepie, dlatego prezentuję Wam wyłącznie jego zdjęcia. Wymiary podstawy to 78 na 39 cm, a wysoki jest na 75 cm. Na koniec chciałam Wam pokazać coś, co bardzo dobrze pokazuje, jak elastyczne są rozwiązania kuchenne z IKEA. Coraz częściej wyspy kuchenne powstają nie jako osobne meble, ale z połączenia zwykłych szafek kuchennych, dokładnie tych samych, które można wykorzystać w zabudowie. To świetna inspiracja dla osób, które chcą stworzyć wyspę idealnie dopasowaną do swojej przestrzeni i potrzeb, bez gotowych, sztywnych rozwiązań. Zobaczcie sami, jak mogą wyglądać takie wyspy w różnych aranżacjach. Pokażę Wam również, co w środku można przechowywać i w jaki sposób świetnie to połączyć z organizerami IKEA. Zapraszam do oglądania.